Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, co z tą dezinflacją w Polsce. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i przypominam, że jutro we wtorek o godzinie 18:30 w Warszawie w kawiarni Agere Contra będzie następne spotkanie ze mną. Będziemy rozmawiać na temat tego, co robić, by na surowcach zarabiać podczas kryzysu. Zachęcam wszystkich, żeby się spotkać na tej darmowej konferencji, na tym darmowym szkoleniu. Zaczynamy. Szok! Co z tą dezinflacją w Polsce? Drodzy Państwo, dzisiaj poznaliśmy kilka ciekawych informacji makroekonomicznych z naszego kraju, jednak pełny obraz sytuacji w lutym w polskiej gospodarce poznamy dopiero jutro, bo będziemy znali także sprzedaż detaliczną, więc taki szczegółowy raport na temat sytuacji polskiej gospodarki w lutym będzie ten raport jutro po południu. Natomiast wiemy ciekawych kilka informacji, zwłaszcza o inflacji, o procesach dezinflacyjnych, które się dzieją teraz w polskiej gospodarce. I dzisiaj poznaliśmy dane o inflacji producenckiej za luty. Okazała się być ona wyższa niż zakładały prognozy, jednak po uwzględnieniu rewizji, która była za styczeń, widzimy, że dane są zbliżone do mediany prognoz, więc moim zdaniem nie powinny one jakoś tak negatywnie wpłynąć na postrzeganie procesów dezinflacyjnych w polskiej gospodarce, tylko widzimy, że ścieżka tej trajektorii inflacyjnej przesunęła się w górę po ostatnich zawirowaniach, które mają miejsce na początku tego roku. Te dane, które dzisiaj poznaliśmy, jeżeli byłyby negatywnie odebrane przez rynek finansowy, powinny doprowadzić do przeceny polskich obligacji, ale jak za chwilę zobaczymy, zupełnie tak się nie dzieje. Występuje zjawisko przeciwne. Polskie obligacje są ściśle kupowane, spadają do poziomów na rentownościach, które były na samym początku tego roku, więc polskie obligacje bardzo pozytywnie odbierają te dane o inflacji producenckiej w naszym kraju, pokazując, że wierzą, że procesy dezinflacyjne w Polsce trwają. Wykres inflacji producenckiej w naszym kraju ewidentnie pokazuje, że utworzony został szczyt inflacji w czwartym kwartale w poprzednim roku i teraz z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem przyspieszenie spadków inflacji producenckiej powinno być obserwowane z powodu dwóch zjawisk. W pierwszej kolejności efekt statystyczny bazy, a w drugiej kolejności zachowanie węglowodorów, które będą kumulowały swoją dezinflacyjną aktywność we wrześniu i w sierpniu w tym roku i wtedy należy oczekiwać bardzo wyraźnych, dynamicznych spadków, być może nawet lokalnego dna na inflacji producenckiej. Na chwilę obecną jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo procesy dezinflacyjne w Polsce są powiązane z tym, jak zachowuje się dezinflacja w strefie euro. Ten następny wykres to ładnie pokazuje i jak bardzo tożsame z zachowaniem dezinflacji jest względem tego, co się dzieje w niemieckiej gospodarce. Tylko te wykresy pokazują, że Europa i Niemcy były zdecydowanie bardziej wrażliwe na zachowanie ceny gazu, ponieważ w następnym wykresie jednoznacznie widać, jak bardzo zachowanie ceny gazu wpływa teraz na to, gdzie będzie szczyt inflacji, gdzie był szczyt inflacji, jak procesy dezinflacyjne będą zachodziły i ten wykres, który jest w tle, jednoznacznie pokazuje, że kulminacja dezinflacji, tych procesów dezinflacyjnych będzie miała właśnie miejsce na przełomie sierpnia i września, więc odczyty we wrześniu i w październiku inflacji producenckiej, prawdopodobnie także konsumenckiej, pokażą lokalne ekstremum, lokalne minimum i będziemy wtedy na bardzo, ale to bardzo niskich poziomach z powodu tych dwóch zjawisk, o których pisałem, więc szok. Co z tą dezinflacją w Polsce? To zjawisko jest potwierdzone i występuje w sposób bardzo zbliżony do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, a powodem tego jest zachowanie cen węglowodorów, w tym wypadku ceny gazu ziemnego, ponieważ wygląda na to, że zachowanie ceny gazu ziemnego jest kluczowe do tego, żeby zrozumieć procesy inflacyjne, dezinflacyjne w Europie, natomiast zachowanie ropy naftowej jest kluczowe, żeby zrozumieć procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to w tym wypadku chciałbym zwrócić uwagę na taki subwskaźnik, który był opublikowany w poprzednim tygodniu, dotyczący wskaźnika Michigan.
Są tam takie subwskaźniki pokazujące oczekiwania inflacyjne i te subwskaźniki pokazują, że przyspieszenie dezinflacji powinno dopiero teraz nastąpić, ponieważ ten wskaźnik dopiero teraz zaczyna wykręcać i będzie jednoznacznie jeszcze bardziej sprzyjał temu, żeby obserwować gwałtowne spadki inflacji, przyspieszenia tendencji dezinflacyjnych. I to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość przede wszystkim dla rynku obligacji. Teraz bardzo często poruszam ten temat z powodu tego, że obligacje uwielbiają tendencje dezinflacyjne, uwielbiają środowisko utworzenia szczytu inflacyjnego, spadków inflacji i perspektyw tego, że banki centralne będą obniżały stopy procentowe. Jeżeli naprawdę pojawi się narracja o tym, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro będą spadać, to zobaczycie, drodzy Państwo, jak bardzo silnie przyspieszą procesy kupna polskich, światowych obligacji, jak bardzo hossa na obligacjach wejdzie w następną zdynamizowaną fazę i jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość. Drodzy Państwo, i teraz tam na dole, link w opisie i link w komentarzu, jest specjalny, dodatkowy raport poświęcony najwyższej inflacji w XXI wieku. W tym raporcie, jeżeli klikniecie, uzyskacie odpowiedzi na pytanie, na czym polegają stopy procentowe Banku Centralnego, czy ECB nie uległ presji i co dalej ze stopami procentowymi w strefie euro i co dalej ze złotym. Czy złoty jest silny, czy też złoty jest słaby. Zachęcam do tego specjalnego raportu, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Przypominam temat o inflacji, która jest najwyższa w XXI wieku. I teraz te stopy procentowe. Jak widzimy, implikowana stopa procentowa pokazuje, że rynek na chwilę obecną nie wycenia już praktycznie 100% podwyżek stóp procentowych nawet do maja, więc widzimy, że ostatnie wydarzenia oddaliły jeszcze perspektywę przyszłych podwyżek stóp procentowych i dzieje się to tak dla Ameryki, dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla strefy euro, gdzie w strefie euro także nie widać już perspektyw na choćby jedną ćwiartkową podwyżkę stóp procentowych. Ale drodzy Państwo, chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo teraz implikowana stopa procentowa pokazuje obniżki stóp procentowych. Zobaczmy, jak rynek sygnalizuje, że do końca grudnia od obecnych poziomów stopy procentowe mają spaść aż o 3 ćwiartki, czyli o 75 punktów bazowych, a dla strefy euro także zaczyna być wyceniana obniżka stóp procentowych, ale prawdopodobnie dopiero w 2024 roku. To jest coś zupełnie nowego. Widzimy, jak dynamiczne są te zmiany na rynku implikowanej stopy procentowej i mają one bardzo duże przełożenie na zachowanie euro-dolara, na zachowanie euro i samego dolara na swoim indeksie. Obserwujemy zachowanie amerykańskich obligacji 10-letnich w okolicach 3,45, gdzie mamy średnią kroczącą dwusecesyjną na wykresie dziennym. Bardzo często przypominam, jaka jest waga i znaczenie tego poziomu. Obserwujemy także euro-dolara i w momencie tworzenia tego wpisu jest na dobowych maksimach i przekracza poziom 1,07. To także sprzyja popytowi na ryzyko, zwłaszcza na rynkach rozwijających się, czyli takich jak na przykład rynek krajowej waluty. Obserwujemy także próbę utrzymania nad poziomem 3900 na indeksie Standard & Poor's. To jest dobra wiadomość. Popyt na ryzyko ewidentnie będzie starał się utrzymać nad tym poziomem do Fedu. Jeżeli utrzyma się DAX nad poziomem 15 000 punktów, to także sytuacja na giełdach w Europie będzie sprzyjała popytowi na ryzyko i moim zdaniem jeden z najciekawszych rynków to teraz jest złoto. W oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych, w oczekiwaniu na osłabienie amerykańskiego dolara, bardzo dynamicznie złoto rośnie. Zaatakowaliśmy nawet poziom $2000 i tutaj ta zmienność jest w ostatnim czasie dość duża. Poziom $2000 nie został utrzymany, ale spodziewam się następnych prób, jeżeli tylko dzienna świeca nie będzie miała prospadkowego charakteru, więc w następne godziny sesja amerykańska będzie tutaj bardzo istotna. Jeżeli utrzymały się nad poziomem $2000, to atak na ostatnie maksima, na maksima wszechczasów powinien być tylko kwestią czasu. I jeżeli popyt na ryzyko wydźwignie cenę miedzi nad poziom $8700, to także miedź może dawać nam sygnały pro ryzyko. Natomiast te procesy dezinflacyjne będą pogłębiane także przez zachowanie ropy naftowej, która nie ma siły wrócić na poziom $70 na tej fali optymizmu na rynku surowcowym. Dlatego też spodziewam się kontynuacji spadków. Pierwsze wsparcia dopiero w okolicach $60
dolarów. I to jest dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych na całym świecie. Z rynków, na które warto zwracać uwagę, to jest rynek Bitcoina, ponieważ udaje się cały czas utrzymać nad poziomem 25 tysięcy dolarów. Zmienność jest podwyższona, rynek ma ochotę kontynuować tendencje wzrostowe, popyt na ryzyko atakuje i myślę, że warto teraz obserwować korelację między rentownościami amerykańskich obligacji a Bitcoinem. Im bardziej te rentowności spadają, tym bardziej Bitcoin idzie w górę i myślę, że to jest główny powód, czemu ten Bitcoin tak ładnie rośnie i tworzy formację odwrócenia średnioterminowych, a nawet może długoterminowych tendencji ponownie na wzrostowe, co najlepiej widać na wykresie tygodniowym. I z danych makro, które jeszcze dzisiaj były, poznaliśmy produkcję przemysłową dla Polski, która zawiodła oczekiwania, była gorsza niż zakładały prognozy, ale z większymi wnioskami poczekamy na jutrzejsze dane o sprzedaży detalicznej. Poznaliśmy także dane o wynagrodzeniach w Polsce, które były wyższe niż zakładały prognozy i to dynamicznie zobaczmy na wykresie, jak bardzo różniły się od skrajnie optymistycznych prognoz. To oczywiście będzie sprzyjało temu, żeby wzrost gospodarczy w Polsce był utrzymany i żeby negatywne skutki inflacji nie były aż tak bardzo odczuwalne. Natomiast zachowanie polskich obligacji, które utrzymują się poniżej poziomu 5,90 sygnalizuje, że wszystkie procesy dezinflacyjne są teraz rozgrywane przez rynek długu, który uwielbia taką sytuację i oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Jeżeli minie marzec, okaże się, że Fed faktycznie myśli o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych, jest pivot i cały świat także będzie oczekiwał obniżek stóp procentowych, to zobaczycie, drodzy Państwo, co się wydarzy na obligacjach. Będą rozchwytywane jak ciepłe bułeczki i przed nami będzie następna faza hossy na tych papierach. To zjawisko bardzo ładnie widać na ETF-ie, na całą polską krzywą dochodowości, a rynek złotego jest dość stabilny. Tutaj niewiele się dzieje, pokazuje rynek złotego wielką relatywną siłę. Zobaczymy, co się wydarzy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ponieważ jesteśmy na wsparciu, zniesieniu 50% całej fali wzrostowej, a wskaźnik uśredniony MSCI dla rynków Emerging Markets także pokazuje, że korekta od lutego jest kontynuowana i jesteśmy świadkami tendencji, które sprowadziły rynek do poziomów najniższych od listopada. Także giełda papierów wartościowych teraz cierpi najbardziej, a ona dopiero będzie reagować, jak będą faktyczne obniżki stóp procentowych, a z tym musimy poczekać jeszcze parę miesięcy. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału poświęconego najwyższej inflacji od XXI wieku. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Przypominam, będzie tam w tym materiale o tym, na czym polegają stopy procentowe Banku Centralnego i ich wpływ na inflację, o tym, co robi ECB i co dalej może się wydarzyć w strefie euro i oczywiście o złotym, o jego sile albo słabości i jak należy interpretować ostatnie wydarzenia na rynku krajowej waluty. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.